Cześć, witajcie moi drodzy na kanale. Dzisiaj kolejny raz gości produkt firmy Inu, również powerbank. Był już jeden taki produkt, tutaj gdzieś Wam podlinkuję materiał. Wtedy był to powerbank o pojemności 10 000 mAh i maksymalnym prądzie Power Delivery 22,5 W. Jeżeli dobrze pamiętam, dzisiaj waga zdecydowanie cięższa, zawodnik klasy, powiedziałbym, najcięższej, chociaż są jeszcze mocniejsze powerbanki, mianowicie powerbank oznaczony kodowo BI-B63. Jest to na tyle wyjątkowe urządzenie, ponieważ potrafi dostarczyć do 65 W mocy, a pojemność to słuszne 25 000 mAh. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Tego typu urządzenia, powerbanki, cieszą się coraz większą popularnością z tego względu, że są w stanie zasilić praktycznie każdego laptopa. Oczywiście, jeżeli są tylko używane, jeżeli jest tylko używany jeden port, natomiast możemy oczywiście ładować do 3 urządzeń, jeżeli są one wolniejsze, albo jeżeli nie wykorzystujemy całych 65 W na jeden port, wtedy możemy ładować do 3 urządzeń. A w przypadku konieczności naładowania laptopa, no wtedy pozostaje tylko jeden port do dyspozycji przy 65 W, bo oczywiście możemy ładować też niektóre laptopy ze zdecydowanie mniejszą mocą, na przykład 45 czy 30 W. Niektóre laptopy się tym zadowalają w zupełności. Mam oczywiście 3 lata gwarancji i informacje o supporcie. Produkt oczywiście spełnia wszelkie europejskie normy. Posiada certyfikaty, wyprodukowany jest w Chinach, a oznaczenie to 622 i tutaj producent podaje, że nadaje się do zasilania również iPadów i oczywiście smartfonów. Tradycyjne białe pudełko dla producenta, zdjęcie poglądowe powerbanka i tak jak powiedziałem wcześniej, 25 000 mAh to jest pojemność solidna, natomiast plusem tej pojemności jest to, że w odróżnieniu od 30 000 powerbanków ten wniesiemy jeszcze na pokład samolotu. Natomiast jeżeli chodzi o moc, aż 65 W, czyli tak jak powiedziałem, nadaje się również do w tym wypadku zasilania praktycznie każdego laptopa. Może nie gamingowego podczas grania, ale gamingowy podczas pracy jak najbardziej już powinien być zasilony przy tej mocy. Opakowanie jest dosyć ciężkie, no, niestety taki sprzęt musi swoje ważyć. Mamy tutaj kawał ogniwa. Otrzymujemy, słuchajcie, potwierdzenie, podziękowanie od producenta, instrukcję obsługi oraz sam powerbank. Jest solidny, ale może o nim za chwilę. Co jeszcze otrzymujemy w opakowaniu? A ten zestaw sprzedażowy jest całkiem, słuchajcie, solidny. Otrzymujemy pokrowiec. Po raz kolejny producent dodaje taki gratis, brawo producent, oraz 2 kable USB typu C oraz USB typu A, typu C do typu C i typu A do typu C. Teraz wrócimy do bohatera dzisiejszej recenzji. ...65 W i 25 000 mAh. To co ciekawe, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten powerbank, to to, że on potrafi zasilać do jednego urządzenia przy 65 W. Sam ładuje się, co jest tutaj widoczne, z mocą od 15 W do 45 W, czyli sam powerbank naładujemy z mocą do 45 W, a on może oddać przy jednym porcie 65 W, na drugim porcie 30 W, a na trzecim porcie 22,5 W. Oczywiście jeżeli obciążymy wszystkie te porty, to już tak dobrze nie będzie. Przy obciążeniu 2 portów, drugiego i trzeciego, mamy maksymalnie 15 W. Natomiast jeżeli obciążymy pierwszy i drugi bądź trzeci,
to mamy na pierwszym porcie 45 W, na drugim mamy 30 W lub 22,5 W, czyli tutaj mamy, wynikałoby z tego, że nawet do, słuchajcie, 75 W. To ciekawe. Producentem urządzenia jest Shenzhen Topstar Industry. Mamy również adres supportu i numer seryjny urządzenia, wyprodukowany w Chinach. To co ciekawe, i tak jak w mniejszym modelu, mamy tutaj taką stopkę interesującą i możemy sobie postawić w tym miejscu smartfona i oglądać na przykład jakiś streaming w momencie, kiedy on się ładuje. Przyglądając się bliżej urządzeniu, mamy do dyspozycji 3 porty, w tym tylko jeden USB typu C jest wejściowy. Tak jak powiedziałem, do 45 W możemy ładować urządzenie, czyli powerbank, a oddać możemy na pierwszym porcie do 65 W, na drugim do 30 W, na trzecim do 22,5 W w przypadku USB typu A. W przypadku USB typu C mamy do 30 W Power Delivery, czyli wszystkie porty i ich moce maksymalne mamy pięknie opisane na obudowie. Brawo producent. Materiał, z jakiego jest wykonana obudowa, jest taki gumowany, matowy, więc tutaj nie powinno się nic rysować. Tutaj mamy oczywiście włącznik do sprawdzenia pojemność naładowania ogniw, ponieważ mamy również wyświetlacz ciekł krystaliczny. On zajmuje sporą część przedniego panelu, przynajmniej tak się wydaje, jest to maskownica, sam wyświetlacz to jest ten obszar tutaj. Mamy oczywiście logo Iniu i mamy informację o tym, że jest to powerbank zaprojektowany przez Iniu, Fast Charge, czyli szybkie ładowanie. Urządzenie jest, słuchajcie, solidne. Tutaj czuć, że jest to gruby kaliber, że jest to urządzenie ciężkiej kategorii. Nie jest to powerbank, który się nosi na co dzień, może jeżeli chcemy tylko naładować smartfona raczej. Może zacznijmy od tego, jakim prądem będzie się ładować sam powerbank. Mamy tutaj oznaczenie 65 W, więc podłączamy kabel i sprawdzamy. Ładować się ładuje, natomiast przy 80% na ten moment nie chce przekroczyć 22 W. Być może wynika to z pojemności wykorzystywanej, chociaż nie, w tej chwili, słuchajcie, już przeskoczył do 43, 44, czyli do maksymalnej mocy ładowania. Możemy przyjąć, że w przypadku 43 W jest to te 45 W, które obiecuje nam producent, ponieważ na ten moment kabel też pobiera swój prąd do wyświetlacza, więc tutaj wskazanie około 43-44 W oznacza, że te 45 W jest zapewnione. A teraz mamy ambitny cel, uruchamiamy laptopa, podłączamy z tyłu, słuchajcie, kabelek do laptopa i drugi kabel podłączamy do powerbanka. Zobaczymy, ile wykaże. W tej chwili laptop pobiera 20 W, natomiast ja zaraz włączę, słuchajcie, ładowanie baterii, bo w tej chwili mam oszczędzanie baterii. Włączamy ładowanie i prąd powinien wskoczyć. No i słuchajcie, mamy 65 W, czyli ładowany laptop jest maksymalną mocą powerbanka. Słuchajcie, ładujemy w tej chwili 3 urządzenia na raz. Laptop pobiera około 45 W. Przy 3 urządzeniach tak właśnie powinno być. Smartfon jeden pobiera około 10 W i drugi też około 10 W.
więc w tym momencie mamy około 65 W pobieranej mocy łącznie. Jak widać, laptop jest cały czas zasilany mocą 65 W, to jest w zupełności wystarczająca moc do tego, żeby nawet w trybie zrównoważonym pracować na gamingowym laptopie Lenovo Legion 5. Oczywiście, jeżeli chcielibyście zasilać słabsze laptopy biurowe, nie gamingowe, to taka moc jest w zupełności wystarczająca do każdego zastosowania. No w przypadku gamingowych laptopów tej mocy potrzeba więcej, na przykład do grania pod pełnym obciążeniem, ale do pracy te 65 W jest jak najbardziej wystarczające. Tutaj nie mamy żadnych komunikatów, a Lenovo Legion 5 jest bardzo wybredny w tych kwestiach, o tym, że ładowarka jest zbyt wolna. Nie, ten powerbank jest w stanie tyle mocy podać, ile Legion 5 potrzebuje, więc jak najbardziej plus dla tego urządzenia. Mogę polecić taki powerbank każdemu, kto potrzebuje w terenie przedłużyć o kilka dodatkowych godzin pracę swojego laptopa. Na pewno będziecie zadowoleni. Jestem ciekawy Waszej opinii, czy uważacie, że takie powerbanki to przyszłość, czy potrzebujecie tego typu mocnych powerbanków, czy też wystarczają Wam te zwykłe 15 czy 20W urządzenia. Dajcie znać w komentarzach na dole. Oczywiście, jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, aby nie ominął Was żaden nowy film, a na koniec jeszcze otrzymacie propozycje innych ciekawych wideo do obejrzenia. Hej, hej!